Witam wszystkich. Mam nadzieję, że macie obraz i dźwięk. Miało być 4K, ale jest chyba tylko Full HD. Walczyliśmy z tematem 5 godzin i nie wyszło. Witam wszystkich, którzy tutaj są. Miło mi, że chcecie poćwiczyć. Tym razem zrobimy sobie podobne ćwiczenia jak ostatnio. Zgodnie z tym, co pisałem, zakładam, że jesteście już po rozgrzewce zrobionej z Tomkiem. Ale gdybyście nie byli, dla tych, którzy nie byli, to zrobimy sobie krótką, dosłownie 3-minutową rozgrzewkę. Od razu mówię, że nie powinno się po krótkiej rozgrzewce ćwiczyć. Rozgrzewka powinna być jednak dłuższa. Natomiast czasem są takie chwile, gdzie ćwiczyć trzeba, nieważne czy na przykład na zawodach. Podchodzicie do 17 walki z rzędu i musicie się szybciutko rozgrzać po raz kolejny. Nie możecie, bo była na przykład przerwa półgodzinna. Także zrobimy sobie szybką rozgrzewkę. Ważne jest, żeby nie pominąć żadnych stawów. Zrobimy sobie parę krążeń głową. Hop, standard, przód, tył, lewo, prawo. Dorzucamy barki do tyłu. I tutaj mocny, obszerny ruch, tak żeby całe ciało pracowało jak najbardziej. Dlatego, że wtedy dorzucacie też rozgrzewkę korpusu trochę, która jest często pomijana. Jeden bark w przód, drugi w tył, też obszerny ruch. Jakbyście... I szerzej, mocniej. Ręce do przodu. Staramy się nie zahaczyć o wiszący nad wami mikrofon. Ani o ściany. Skręty ciała. Zrobili rozgrzewkę? Co tam mamy w komentarzach? Mamy error. Przełączam na chwilę na walkę. Mały error, chwilowe problemy techniczne. Worship. Oh my goddess, yeah, she the hottest. That's plain and simple. I'll bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. Skończyliśmy na czym? Na skrętach ciała. Jakby były jakieś problemy z wizją, to piszcie w komentarzach, ponieważ YouTube nam wyświetlił, że absolutnie nic się nie wyświetla. Krążenie bioderek. Skłon. Pamiętacie, spinamy nogi, spinamy poślad, spinamy korpus i na w pełni spiętych mięśniach idziemy najdalej jak możemy. To mamy załatwione. Krążenia jedną nogą, kilka razy na zewnątrz, drugą też kilka razy na zewnątrz. Przypominam, krążeń nie zaczynamy od środka, krążenia zaczynamy stąd. Do wewnątrz. Druga noga. Trochę dogrzewamy stopy, ulubione ćwiczenie rozgrzewkowe. Na zewnątrz. Druga. Worship. Oh my goddess, yeah, she the hottest. That's plain and simple. I'll bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up. Yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop.
worship. Worship. Oh my, oh my, oh my, oh my goddess. Yeah, she the hottest. That's plain and simple. I'll bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up. Yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. I know that's nasty. Ooh, you know. Widzieć, słyszeć dźwięk. Słuchajcie, czyli nadgarstki mamy rozgrzane, bo to, jak rozumiem, było. Nie wiem, czy z dźwiękiem, czy bez. Jest coraz śmieszniej. A teraz przechodzimy do ćwiczeń z bronią, tak? Na początku kilka razy luźno. Stajemy sobie swobodnie. Hop. I postawa. Stajemy swobodnie. I postawa. Pamiętajcie, postawa lekko wychylona do przodu. Nie wygłupiać mi się, nie stoimy w ten sposób. Tak? Normalna, porządna postawa szermiercza, ciężar ciała lekko z przodu, gotowi do natarcia. Hop. Tak. Stajemy luźno i postawa. Stajemy luźno i postawa. Teraz zrobimy sobie, już jesteście przygotowani, nie powinien tyle chodzić. Jesteście przygotowani, zrobimy sobie ćwiczenie pierwsze. Tak? Ok. W porządku. Na moje wiązanie będziecie wykonywali wyminięcie, pchnięcie. Staję w postawie, wykonuję wiązanie w linii czwartej. Tak? Czyli ja będę wykonywał wiązanie w linii czwartej. Natomiast wy będziecie na moje wiązanie wykonywali wyminięcie, pchnięcie z wypadem. A co ważne i co bym chciał, żebyście tego pilnowali, to, że ręka musi pójść, zanim zrobicie wypad. Czyli ręka idzie zdecydowanie pierwsza, ale oczywiście nie robimy tego jak roboty. Nie robimy raz, cel, wypad. Nie. Wymijamy miękko i jak tylko wyminiecie moją klingę, jak tylko przejdziecie linię, na której ona się znajduje, już rozpoczynacie wypad i jak widzicie, następuje tam jeszcze gwałtowne przyspieszenie ruchu, tak? Hop. Tak to będzie wyglądało. Z boku moje wiązanie i wasze wyminięcie, pchnięcie. Wypad robię tak długi, jak długi mi pozwala ściana. Chociaż może tutaj spróbuję. Będzie mnie jeszcze widać. Dobra. Tak. Pamiętajcie, żeby wypadu nie pompować. Kończymy równo. Dobra, jedziemy. Przygotowani, postawa i wyminięcie, pchnięcie. Jeszcze raz z wypadem. Ok. Środkową częścią klingi pracujemy, tak? Wyobrażamy sobie, że pracujemy środkową częścią klingi. Trening wirtualny, no dobra. A teraz po prostu wypad bez wyminięcia. A teraz powinna była być ogromna odległość. Dobra. Utrzymujemy to samo, tylko utrzymujemy odległość i płynnie wykonujemy wyminięcie, pchnięcie z wypadem na moje wiązanie w linii czwartej. Czyli jak się przemieszczam, po prostu utrzymujecie odległość. Na tyle, na ile wam pozwala miejsce, które macie. Pamiętajcie, że te kroczki możecie robić małe, byleby były poprawne, tak? Palce, kroczek. Kroczki nie muszą być długie, one mogą być naprawdę krótkie, byleby były naprawdę poprawne, tak? Na tyle, na ile macie miejsca. Czyli kroczki, utrzymujecie odległość
Jak wyjdę z wiązaniem, wyminięcie, pchnięcie z wypadem. Proszę, chodzi. A teraz po co był wypad? Czy zgaduję, że część z Was go zrobiła? Jak zrobiłem ten ruch do tyłu, to nie było mnie sensu gonić z wypadem. Tak. I dość, wystarczy. Teraz do tego ćwiczenia dołączymy sobie, zrobimy sobie kolejne, tak? Teraz będzie bardzo, bardzo proste ćwiczenie. Na takie odsłonięcie, zaproszenie w miejscu wykonujecie natarcie z wypadem, tak? Hop, tak? Gotowi? Chyba za szybko to robię. Rozluźnijcie trochę nogi. Ok. Rozluźniamy się. Teraz dokładamy do tego drugi sygnał. Na takie zaproszenie w miejscu, odsłonięcie, natarcie z wypadem, to co było, jeszcze nie robimy. Jak zrobię krok w przód, wykonujecie natarcie pchnięciem z krokiem, tak? Czyli jeżeli po prostu wykonałem zaproszenie, ściana, jeszcze raz. Jeżeli po prostu wykonałem zaproszenie, wypad, tak? Jeżeli dorzuciłem do tego krok, to z krokiem, tak? Jeszcze raz, spróbujemy. Gotowi? Który wiatrak nam się włączył? Nieważne. Teraz połączymy sobie wszystkie 3 ćwiczenia naraz, tak? Czyli wyminięcie, pchnięcie z wypadem, nawiązanie w linii czwartej. Na mój krok w przód i zaproszenie natarcie pchnięciem z krokiem, a na zaproszenie w miejscu natarcie pchnięciem z wypadem. Trafiamy tu. Ok. Jeszcze raz. Jedziemy. Na razie wszystkie 3 sygnały, tak? Czyli teraz będzie wypad z krokiem. Pchnięcie z krokiem miało być, tak? A teraz będzie wyminięcie z wypadem. Hop. No i ćwiczymy. Rozluźniamy się i chwilę odpoczywamy. W porządku. Teraz przejdziemy do kolejnej zasłony. To już zrobiliście. Myślę, że może trochę się zmęczyliście. Powinniście się byli chociaż trochę zmęczyć.
zrobimy sobie zasłonę czwartą. Tak. Zasłona czwarta wygląda tak. Z boku. I z drugiej strony. Od razu nasuwa się pytanie, dlaczego nie robią stojąc nieco bardziej frontalnie, bo jak widzicie, co jest cechą charakterystyczną dla MCF, czyli dla szermierki, którą ćwiczymy, dla nowoczesnej szermierki klasycznej, stoję nieco bardziej frontalnie niż w szermierce sportowej ze względu na możliwość użycia lewej ręki. Między innymi, ale to jest jeden z powodów. Teraz stojąc bardziej frontalnie, wykonując zasłonę czwartą tego typu, nie do końca bronię korpus. Natomiast robię ją wystarczająco głęboko, żeby złapać styk z bronią przeciwnika, który naciera, a wtedy, jeżeli on idzie głębiej, żeby dojść na korpus tutaj, to jest już naprawdę głęboko, bez problemu mogę ją przedłużyć. Natomiast zaczynam od zasłony, czy przedłużyć, w sensie pogłębić zasłonę, tak? Zaczynam od zrobienia płytkiej zasłony na natarcie przeciwnika i natychmiastowej odpowiedzi, tak? Zaczniemy sobie od zasłony czwartej zabezpieczającej, czyli zasłona zabezpieczająca to zasłona, której nie przyjmujemy na natarcie, tylko po prostu tak stoimy, tak? Stoimy najczęściej w szóstej zabezpieczającej, mamy czwartą zabezpieczającą. Stajemy sobie luźno i czwarta. Stajemy sobie luźno, zupełnie i czwarta. Skaczemy trochę, przód, tył i czwarta. Skaczemy sobie z nogi na nogę. Czwarta. Zacząłeś przyjmować szóstą. Zacząłem przyjmować szóstą, tak, odruchy. Skaczemy z nogi na nogę. Czwarta. Skaczemy z nogi na nogę. Czwarta. Skaczemy sobie góra-dół. Czwarta. Co ważne, jak przyjmujecie zasłonę, to nie przyjmujemy jej i poprawiamy się. Tak? Tylko od razu wskakujemy do postawy. Tak? Skaczemy. Czwarta. Rozluźniamy się. Teraz będziecie wykonywali zasłonę czwartą w miejscu i odpowiedź, czyli na moje natarcie w przód z krokiem. Bartosz pyta, czy przejdziemy dziś do siódmej zabezpieczającej. Nie sądzę, Bartoszu, żebyśmy przeszli do siódmej zabezpieczającej. Zresztą nie bardzo stoi się w siódmej zabezpieczającej. No dobra, czasem. Ale nie stoi się w niej często. Ale kiedyś możemy zrobić, jeśli będziecie chcieli. I teraz tak. Przy czym ja byłem? Aha, na moje natarcie z krokiem w przód. Albo od razu będę robił z lekkim wypadem. Nasza czwarta odpowiedź, tak? Prowadzenie broni. Czwarta. Szpic broni. Patrzcie, szpic broni. Rzucamy na cel i jak najszybciej prostujemy rękę. Gotowi? Rozluźniamy się. Teraz odwieczne pytanie, czy zasłonę powinniśmy brać z krokiem w przód, w miejscu, czy z krokiem w tył. I jak zawsze ta sama odpowiedź. Powinniśmy brać ją w zależności od tego, jak naciera nasz przeciwnik. Jeżeli nasz przeciwnik naciera w poprawnej odległości, powinniśmy wykonać zasłonę czwartą w miejscu. Czwarta odpowiedź.
Jeśli naciera za płytko, czyli nie sięga nas swoim natarciem, powinna być to zasłona 4, tak, z krokiem w przód. Jeżeli natomiast przeciwnik naciera za głęboko, tak, ryzykujemy, że się z nami zderzy. Znowu różnica. U nas może się z nami zderzyć i może być to dość nieprzyjemne. Wtedy możemy wziąć zasłonę z krokiem w tył. Ważne, żeby odległość była taka, że po zasłonie nasza odpowiedź siada na celu w poprawny sposób, czyli z lekkim ugięciem klingi, tak? Bez jakiejś przesady lub bez sytuacji, gdy trafienie w ogóle nie dochodzi. I teraz popatrzcie, jeszcze od razu to pokażę. Ugięcie klingi tego typu to jest już tyle klingi w celu. To całkiem dużo żelaza, które możemy w kogoś wbić. Więc nie ma potrzeby uginać klingi bardziej. Zwłaszcza, że cała szermierka składa się z 2 sprzecznych dążeń do tego, żeby przeciwnika trafić, ale samemu trafienia nie otrzymać. Czyli chcemy równocześnie, żeby nasza broń była jak najbliżej jego, a jego broń jak najdalej od nas. Ok, czyli składając to wszystko do kupy, jeżeli będę robił natarcie, załóżmy, że jesteśmy względnie blisko. Robię natarcie z wypadem, powiedzmy, że z długim wypadem. Nie mogę zrobić z długim, bo wyjdę z kadru. Ale powiedzmy, że robię natarcie z długim wypadem. Wtedy wykonujecie 4 z krokiem w tył, odpowiadacie. Jeśli wykonuję natarcie, co ja miałem zrobić? Jeżeli wykonujecie zasłonę, tak, na wypad robicie w tył. Jeżeli robię z krokiem w przód, bierzecie 4 w miejscu, odpowiadacie. A jeżeli wykonuję pchnięcie w miejscu, wtedy wykonujecie zasłonę 4 z krokiem w przód. Czyli pchnięcie gdzieś ląduje tuż przed nami, tak? Pchnięcie wylądowało tuż przed lewy floret. Dobrze. Pchnięcie wylądowało tuż przed nami. Tak, dobrze. Pchnięcie wylądowało tuż przed celem. W związku z tym, zanim przeciwnik skończy to pchnięcie, już skracam z krokiem, odpowiadam, mam zasięg, tak? Na razie wszystkie 3 sygnały, czyli teraz robimy zasłona 4, przypominam 4, 4 odpowiedź, z krokiem w przód. W miejscu. Z krokiem w tył. Powinna była być z krokiem w przód. Powinna była być w miejscu. Powinna była być z krokiem w tył. Tak? To było z krokiem w przód. Rozluźniamy się. Odpoczywamy przez moment. Od razu możecie się zastanowić nad tym, czy macie jakieś pytania. Jeśli macie jakieś pytania na dzisiaj, to napiszcie je. A ja postaram się odpowiedzieć za chwilę. Na razie zrobimy sobie jeszcze układ zasłon. Ja będę dawał sygnał. Normalnie wykonywałbym natarcie zwodzone. Tak. Wykorzystując wypad z narastającą szybkością. Z 4 dostępnych nam rodzajów wypadu. Teraz, żeby nieco nam to ćwiczenie ułatwić i biorąc pod uwagę warunki, w których ćwiczymy, będę wykonywał takie nachodzenie z wyminięciem. Na co wy
będziecie bronić się zasłoną 4., 6. i odpowiadać. 6. poznaliście w poprzednim treningu. Poznaliście ją wcześniej, ale zrobiliśmy ją również w poprzednim treningu. Tak będziecie robić 4. Weźmy jeszcze raz pomocniczy floret. Idzie moje natarcie. 4. Wymijam. 6. Z boku idzie natarcie. 4. Wymijam. 6. Odpowiedź. Tak? I spokojnie, zaczynamy. 4. 6. Odpowiedź. Pamiętajcie, że dopiero jak moja klinga wyminie waszą zasłonę i przemieści się do przodu, dopiero wtedy możecie przejść do drugiej zasłony. Jeśli zrobicie to za wcześnie, mogę przeciągnąć moje natarcie. Zdłużyć je, tak? No spróbujcie na wypad. 4. 6. 4. 6. 4. 6. Teraz, jeżeli dokończę wypad i tak zostanę, to zostajecie w 4. i dajecie odpowiedź. Jeżeli wyminę, robicie układ zasłon. 4. 6. Tak, czyli teraz układ zasłon. Teraz 4. odpowiedź. I sami. I rozluźniamy się, odpoczywamy. Pytania? Już powoli zbliża się czas na pytania. Tymczasem odkładamy broń. Rozluźniamy się troszeczkę. Stajemy w lewej postawie szermierczej. Wszystko tak samo, tylko lewa noga z przodu. Po co? Korekta się przyda. Zwłaszcza jak jesteśmy zasiedziali, za dużo robiliśmy na prawą stronę. I chodzimy sobie, utrzymujemy odległość swobodnie. Wypad. Na krok w przód niepotrzebnie. Wypad. Hop. Czyli na zaproszenie wypad. A jak chodzimy, tylko utrzymujemy odległość. Rozluźniamy się. Słuchajcie, na dzisiaj to już w zasadzie wszystko. Chciałem na koniec podziękować sponsorowi tego streama, który zdecydował się ostatnio wesprzeć naszą działalność live. Jak nie zgadniecie, kto... Nie zgadniecie. W każdym razie dziękujemy Marcinie. Widzimy się niedługo. Pytań, jak rozumiem, dzisiaj nie mamy. Dobrze. No i mam nadzieję, że będziemy kontynuować te treningi i że jak najszybciej spotkamy się na salach, normalnie na salach treningowych. Tak, także liczymy na to, że uruchomimy treningi w miarę szybko, że wszystko wróci do jako takiej normy. Ćwiczcie w domu, zostańcie zdrowi i do zobaczenia.